Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Jesteśmy w pięknym Bryant Parku. Za chwilę ten uśmiech zniknie mi z twarzy, ponieważ już 2 lata zabieram się za to, żeby nagrać ten odcinek i nadeszła ta chwila. Jak słyszycie, jestem w samym centrum, wszędzie głośno. Z jednej strony karetka, z drugiej strony karetka. Co tu się w ogóle dzieje? Dzisiaj opowiadam Wam o najsmutniejszym dniu, jaki przeżyłam tutaj w Stanach Zjednoczonych. Jest to dzień, w którym wylądowałam na podłodze, płacząc i zastanawiając się nad tym, czy się nie spakować i po prostu nie wyjechać z dnia na dzień, bo bardzo mnie w tym dniu tak czułam, że mnie Stany bardzo zawiodły. Także nie będę dłużej owijać w bawełnę. Zapraszam Was na ten odcinek. Będzie trochę mniej radości i uśmiechu z mojej strony, ale mam nadzieję, że spodoba Wam się ta historia, ta opowieść. Otworzę się bardzo, bo 2 lata już się zbieram na nagranie tego odcinka. Zapraszam serdecznie. Polka w Ameryce. Ten park jest tylko przykrywką dla biblioteki publicznej, bo pod tym parkiem znajdują się magazyny książek. Także to tylko taka ciekawostka na wstępie. Unikam rozmowy o głównym temacie, bo się po prostu tego boję. Ale szczerze mówiąc, to naprawdę 2 lata już zwlekam z nagraniem tego odcinka, bo to jest bardzo personalna, osobista historia, to raz, a 2, że jest niezmiernie dla mnie bolesna, bo to był naprawdę najcięższy i najsmutniejszy dzień, jaki przeżyłam tutaj w Stanach Zjednoczonych. Opowiem Wam taki mniej więcej background tego dnia, co się wydarzyło. Mianowicie w styczniu 2021 roku pracowałam dla Departamentu Zdrowia stanu Nowy Jork. Jest ta śliczna fontanna, a w tle też biblioteka publiczna. No i pracowałam w styczniu dla tego Departamentu Zdrowia. Każdy musiał mieć założoną maskę, bo to było jeszcze w szczycie pandemii praktycznie. Byliśmy w takich boksach też od siebie oddaleni, także to nie było tak, że łatwo można było dojrzeć kolejną jakby osobę, bo social distancing, czyli tam bezpieczeństwo, tam co najmniej 2-3 metry odległości, prawda? No i siedziałam w tej pracy, mieliśmy dostęp do komputera, był 6 stycznia 2021 roku i nagle zaczynają się pojawiać, zaczyna mój telefon wyskakiwać dużo, zaczyna wiadomości. Patrzę, co się dzieje, a koleżanka do mnie pisze, żebym włączyła szybko telewizor. Ja mówię, że nie mogę, jestem w pracy, ale włączyłam YouTube na żywo. I tam chwilę popatrzyłam, ale tam kontrolowali nas, patrzyli, co robimy, żebyśmy się tam nie opierdzielali, bo to poważna była praca. Taka stricte praca biurowa, dużo papierologii właśnie. Także to było dosyć żmudne, nudne i sprawiło, że zrozumiałam, że jednak praca biurowa to może nie do końca jest moja preferowana forma zarobku. No i co się okazało? I pisze właśnie do mnie koleżanka, żebym co koniecznie włączyła ten telewizor, to ja włączyłam YouTube. To będzie trochę odcinek polityczny. Natomiast pamiętajcie, że ja tutaj w tym odcinku rozmawiam o sobie. Ja Wam opowiadam, jakie ja miałam na jakiś temat odczucia, co ja o tym myślałam, jak ja się z tym czułam, dlaczego to był mój najgorszy dzień.
No i zaczynam oglądać na żywo tego YouTube'a, ale nie mogłam za dużo, bo w pracy byłam, tak? Skończyłam pracę o 18:00 i słuchajcie, wróciłam do domu i po raz trzeci w życiu tylko, 2 razy w życiu miałam wcześniej taką sytuację, to był trzeci raz. Pierwszy raz to się wydarzyło, jak w wieku 10 lat zostałam opluta i spoliczkowana przez dziewczyny ze starszej klasy przy całej mojej klasie i było mi strasznie wstyd, poczułam się zhańbiona, poczułam się upokorzona, poczułam, że już wtedy i tak byłam grubsza, w ogóle ja pracowałam jako modelka większość życia, ale jak byłam dzieckiem, nazywano mnie Pączek, gruba Berta. Pierwszy raz wydarzyło mi się to wtedy właśnie, po tym jak zostałam spoliczkowana. Drugi raz wydarzyło mi się to w momencie, kiedy oboje z moim byłym mężem postanowiliśmy w jeden wieczór, że rozwodzimy się. No i trzeci raz właśnie w ten wieczór. A co się wydarzyło? Poczułam taki ból psychiczny, że nie byłam w stanie z nikim rozmawiać wieczorem. Wyłączyłam swój telefon i po prostu aż całe ciało się mi telepało, nawet nie w płaczu, a po prostu w takiej, to jest taka chmura informacji, że aż twoja głowa nie jest w stanie, nie jesteś w stanie tego sprocesować, nie jesteś w stanie w ogóle wyjaśnić sobie na logikę, co się właśnie wydarzyło. I z takim bólem właśnie trzeci raz w życiu poszłam spać, że powiedziałam mojemu facetowi i mojej przyjaciółce, którzy do mnie cały czas pisali: Alex, jak się czujesz? Czy wszystko okej? Czemu nie odpisujesz? Już kilka godzin nie odpisujesz. Ja mówię: sorry, ale ja dla siebie muszę to zrobić, że ja w tym momencie wyłączam telefon i po prostu ja już chcę zamknąć wszystkie bodźce, nie oglądam już nic więcej, ja sobie jakby idę spać i tyle. No i ta cała insurekcja polegała właśnie na tym, że zwolennicy Trumpa zaatakowali Kapitol, wdarli się do niego, rozsmarowali kupę na ścianach Kapitolu. Czekajcie, wyjdę sobie tutaj z Bryant Parku, lecę dalej teraz na szybką kolację przed pracą, także pójdziecie ze mną po prostu chwilę na spacer. Ta właśnie insurekcja polegała też na tym, że bili policjantów. Bardzo dużo ludzi jest teraz skazywanych w ogóle na więzienie za to, bo na przykład zginął też jeden policjant, później 2 popełniło samobójstwo z PTSD, czyli Post Traumatic Stress Disorder, czyli że nie byli w stanie, budzili się na przykład, nie byli w stanie funkcjonować, bo cały czas przypominali sobie, jak byli zaatakowani. To była taka, oni nazywają to takie combat, to taka walka, jakby to była po prostu wojna. Ci policjanci z Kapitolu nie byli zupełnie, ani nie mieli wystarczającego szkolenia, ani ich nie było wystarczająco i przez 3 godziny Trump nie zadzwonił po posiłki, także nikt nie przychodził im pomagać. Ci wszyscy senatorzy tego dnia akurat było ogłaszanie, tylko i wyłącznie czytanie wyników prezydenckich, czyli Mike Pence, czyli ten wiceprezydent Trumpa miał odczytać, że zwycięzcą w wyborach jest Joe Biden. Zaczął pisać Trump, że na swoim Twitterze, że Mike Pence nas zawiódł. Inne osoby zaczęły pisać, gdzie jest, na przykład gdzie w tym momencie są wszyscy senatorzy, gdzie uciekają. Także to była taka trochę zorganizowana akcja przez jakby republikańskich polityków, co też unaoczniła teraz ta komisja. Teraz była taka komisja do spraw 6 stycznia, bo po prostu tyle rzeczy wyszło na jaw, to są godziny przesłuchań i większość świadków to są republikanie, bo wtedy republikanie byli w rządzie. I ten widok szubienicy na przykład przed Kapitolem, widok tych wszystkich takich niskiej klasy ludzi, takich po prostu widać, że osób o niskiej edukacji, wiecie, bez zębów na przedzie. Koleś przyszedł przebrany za bizona. Ja to nazywam bizonem, bo po prostu miał na sobie jakieś rogi i futra. Totalny absurd. Krzyczeli, że chcą zabić Mike'a Pence'a, bo Trump powiedział, że Pence mógłby powiedzieć, że on się nie zgadza z tym, co ma tutaj przeczytać, że wcale nie wygrał Biden, no ale
No ale niestety nie takie były realia. I powiem Wam, że jeśli jest jeden dzień, w którym ten cały Mike Pence mi zaimponował, to właśnie chyba ten dzień, kiedy po prostu wykonywał swoją pracę. Kiedy po prostu był patriotyczny i nie zrobił tego, do czego go namawiał jego szef i jego prezydent Trump. Próbuję ustawić kamerę, co chwilę jakiś rowerzysta mi wyskakuje. No i słuchajcie, ten 6 nie był najgorszym moim dniem. Ten 6 to był ważny dzień historyczny dla Stanów Zjednoczonych. Dla mnie najsmutniejszy był 7 stycznia. Dla mnie 7 stycznia, słuchajcie, był taki, że przyszłam do tej pracy, do tego mojego boksu dla tego Departamentu Zdrowia, żeby dalej tam przypisywać te numerki, wykonywać jakieś telefony, robiąc całą tą biurokrację, papierologię. Świetnie płacili i chyba to jest jedyna rzecz, która mnie utrzymała tak naprawdę w tej pracy, to, że świetnie płacili. I 7 stycznia, już mi się głos załamuje, bo aż sobie to przypominam. 7 stycznia ja przyszłam do pracy i wszędzie jakieś wyskakiwały mi na telefonie właśnie artykuły o tym, jakieś zdjęcia, jakieś podsumowania. Każdy o tym jakby mówił. I przyszłam z taką miną do twarzy, przyszłam z taką miną na twarzy do pracy, że kolega się mnie zapytał. Nigdy nie zapomnę, co mu odpowiedziałam i trochę mam wyrzutu sumienia, że mu tak odpowiedziałam. No, ale nie byłam w stanie jakby oszukiwać, nie byłam w stanie założyć na siebie tą maskę how are you? I'm fine, how are you? Wiesz, to jest tak, że jak jest coś naprawdę grubego się dzieje w Twoim życiu, to ciężko po prostu udawać, a dla mnie to była taka gruba rzecz, która się po prostu wydarzyła. Mianowicie zapytał mnie, co się stało, czemu mam taką minę, a ja powiedziałam mu, że obudziłam się, I woke up being ashamed of America like I've never been before. Czyli obudziłam się z wstydem za Amerykę, jakiego nigdy wcześniej nie czułam. I jak dotarło do mnie to później, co ja jemu powiedziałam i co tak naprawdę ja czuję, bo dopóki tego nie zwerbalizujesz, dopóki tego nie powiesz komuś, to ty tak naprawdę nie wiesz, co tam siedzi. Dlatego mówią, że często fajną terapią jest na przykład pisanie o swoich problemach. Albo z terapeutą rozmowa jest w ogóle najlepsza. Jestem wielkim zwolennikiem terapii. Właśnie koleś z auta zgubił 40 dolców. Dlatego podeszłam tam. No nic, zarobiłam sobie właśnie 40 dolców przez przypadek. Szukam tutaj tej knajpki, do której się wybieram, ale nie mogę, coś jej nie widzę. No i w każdym razie zostawiam tutaj poniżej, bo to jest taki smutny odcinek, to jest taki ciężki temat. Tak jak Wam mówię, od 2 lat się zabieram, żeby o tym napisać. Żeby nie napisać, tylko powiedzieć, bo napisać o tym też nie napisałam, także tylko z moją psycholog o tym rozmawiałam. Od razu Wam tutaj napiszę kontakt na świetnego life coacha, jeśli ktoś z Was przechodzi przez jakieś właśnie kłopoty albo chce porozkminiać jakby swoje życie i swoje wybory i zrozumieć lepiej, co się w środku u Ciebie dzieje, to naprawdę napisz do Gabrysi. Moim zdaniem to jest lepsza z nią jest rozmowa niż z większością psychologów, z jakimi ja miałam do czynienia w życiu. I naprawdę polecam, jak też przez coś przechodzisz, to zastanów się, czy nie fajnie byłoby sięgnąć jednak po pomoc. I 7 stycznia, jak zaczęłam patrzeć na te wszystkie tytuły w gazetach, na te wszystkie wideo, te wszystkie podsumowania, to w pewnym momencie nie wytrzymałam i poszłam do łazienki, w której zamknęłam się i słuchajcie, upadłam na ziemię, wyjąc, nie płacząc, wyjąc. Nie byłam w stanie się powstrzymać. Cały makijaż mi się rozmazał, cała byłam czerwona, musiałam tą maseczkę ściągnąć, to cała czerwona, rozmazany makijaż. A ja tak z 10-15 minut po prostu siedziałam i płakałam. Płakałam dlatego, że opuściłam już jeden kraj, w którym jest fatalna polityka, uważam. Polska.
Opuściłam w sumie 2 kraje, w którym jest fatalna polityka, bo mieszkałam też we Włoszech, a tam też po prostu ja byłam zaraz po Berlusconim, to tam też nie było jakoś kolorowo w czasie tego wielkiego kryzysu 2009-2010. I przyjechanie do takiej właśnie Ameryki, ja też celowo nazywam ten kanał Polka w Ameryce, bo to też tak trochę z przymrużeniem oka. Ta Ameryka już nie jest tą Ameryką, o której uczyli nas nasi dziadkowie, gdzie jacyś tam wujkowie gdzieś powyjeżdżali, w ogóle się im udało, że to tak w Ameryce można osiągnąć, że American Dream. I poczułam, że to już nie jest to samo miejsce i jakoś tak mnie przygniotło to bardzo, że cały świat widział te same zdjęcia, które ja widziałam. Widział tego pieprzonego bizona siedzącego sobie w tej sali senatorów, w tej całej auli, w Domu Reprezentantów i że cały świat to widział i że teraz to jest przerażające, jak łatwo jest przeskoczyć z demokracji w autorytarne rządy, jak łatwo jest zatracić to, co jest dla nas jakby ważne, to, co w ludziach jest i powinno być ważne, czyli szacunek do drugiego człowieka, bycie zaakceptowanym, w ogóle akceptacja rzeczywistości wokół ciebie. Tamci ludzie nie potrafili zaakceptować rzeczywistości i w formie gniewu zrobili coś tak paskudnego. Mi się po nocach później śniły tam jest taka jest scena, jak jeden policjant jest miażdżony przez drzwi, a cały tłum krzyczy hang Mike Pence, hang Mike Pence. I jeszcze ten policjant jest miażdżony i krzyczy. I jest na przykład alarm w tle budynku, bo okna rozbili, dostali się po prostu tam drzwiami i oknami. I po prostu było mi bardzo wstyd za Amerykę i bardzo było mi żal i wstyd za swój wybór, jakiego ja dokonałam przyjeżdżając tutaj, bo nie będę oszukiwać, że myślę, że moja jakby mniejsza chęć do mówienia pozytywnie o tym kraju, do jakby pozytywnych wibracji, pozytywnego attitude, pozytywnego nastawienia, jeśli chodzi o życie w USA, to trochę to zmalało w momencie właśnie, kiedy wylądowałam na tej podłodze w łazience, płacząc, że co ja zrobiłam, że ja tutaj w tym momencie jestem, że ci ludzie są jak zwierzęta, że czy teraz będą jakieś rządy tutaj autorytarne, co się w tym kraju wydarzy, że to wszyscy są tacy podzieleni, że nie potrafią uszanować decyzji większości narodu, tak? Nie potrafią uszanować demokracji, oni nie chcą już tej demokracji. Tak samo Stany bardzo dużo straciły w oczach wszystkich demokracji na całym świecie. Ten dzień sprawił, że zachwiała się bardzo ta pozycja i dopiero musieli to odbudowywać. Teraz przy okazji wojny z Ukrainą to chyba pokazali, że jednak Stany dalej są za tą demokracją i chcą ją na całym świecie wprowadzać i że dalej są tym takim beacon of light, dalej są tym przewodnią jednostką oświetlającą drogę wszystkim innym krajom dążącym do demokracji. Ale powiem wam, że to był niespotykany dzień. To był niespotykany dzień i niespotykane uczucie. Nigdy wcześniej ani później nie wstydziłam się. To był wstyd. To była żałoba. To było zrozumienie, że te USA nie jest tym krajem, do którego ja przyjeżdżałam, o którym marzyłam, którego się spodziewałam. I to był wstyd, że podjęłam taką decyzję, żeby tutaj przyjechać, a nie na przykład, nie wiem, do Kanady czy gdziekolwiek indziej. I już teraz oczywiście inaczej się czuję. Ja wam w tym momencie mówię, co ja czułam tego 7 stycznia 2021 roku. I po tym, jak wróciłam z łazienki, pamiętam, wzięłam papier toaletowy i na mokro wytarłam sobie cały tutaj makijaż, bo wszystko było i tak na moich policzkach, więc ja wszystko wytarłam. Widać było po mnie, że płakałam. I wróciłam do swojego boksu. I mój supervisor, mój menadżer przyszedł do mnie
i mówi do mnie, tutaj tak stoję, bo chcę już sobie wchodzić tutaj do knajpki, z której chcę zamawiać. I mówi do mnie, czy wszystko jest ok, a czekajcie, wiecie co, zaraz tutaj nagram jeszcze ze środka, bo sobie wejdę po prostu i zamówię moje żarełko. Także zaraz wrócę jeszcze do końcówki tej historii. Z takiej knajpki sobie zaraz zamówię sushi na szybko. Asahi Sushi. Dobra, zamówiłam sobie sushi, teraz będę czekać, aż mi je zrobią. I słuchajcie, tylko na sam koniec tego dnia, nie wiem jak to wyczuł, pewnie widział, że płakałam, albo po prostu też sam to przeżywał, ten mój menedżer, bo on był z Puerto Rico. Puerto Rico to w teorii to są w teorii tereny należące do USA, więc w teorii oni wszyscy mają obywatelstwo amerykańskie. Natomiast nie mają prawa na przykład do głosowania i tak dalej. Nie są traktowani tak jakby na równi, taki gorszy traktowani są jak gorszy sort. Amerykanin Amerykaninowi nierówny. Nawet Nowojorczyk ci powie, że na przykład praca albo czas Nowojorczyka jest wart więcej niż człowieka z Iowy. Stany między sobą się nie lubią. Na przykład w Teksasie żartują sobie z Nowojorczyków i z ludzi z Kalifornii. A w Kalifornii robią sobie jaja, nie wiem, z ludzi z Florydy, nie? Także jest też jakby w samych Stanach Zjednoczonych też widać te podziały i te ocenianie siebie nawzajem. No, w każdym razie. No i podszedł do mnie ten menadżer z Puerto Rico i powiedział do mnie tak. Nie wiem, co się dzieje i co przeżywasz dzisiaj, ale pamiętaj, że my jesteśmy emigrantami, że my musimy być silniejsi niż ci wszyscy ludzie wokół, że my musimy sobą dać przykład i że zrobiliśmy kawał roboty, żeby się tutaj znaleźć w tym miejscu i tej roboty nie musieli wykonać ludzie, którzy się tu urodzili. Także obojętnie przez co przechodzisz, to wiedz, że ja wiem, że ty jesteś silna i że jako imigranci musimy siebie wspierać i musimy być twardzi i musimy pokazywać, że musimy jeszcze więcej z siebie dać, żeby zostać zaakceptowani i żeby coś osiągnąć tutaj w Stanach. Także te jego słowa chwilowo mi pomogły, że skończyłam ten dzień pracy, nabrałam takiej większej siły do robienia tej pracy. Natomiast ten taki żal i ból po tym dniu, kiedy wszystkie tak naprawdę runęły moje marzenia co do czego, czym Stany są. Runęły moje wyobrażenia i po prostu ta rzeczywistość pokazała tą swoją brzydką stronę, tą swoją prawdziwą, brzydką stronę. No, także myślę, że to tyle w tej dzisiejszej historii. Czekam, aż tutaj pan mi zaraz przyniesie moje sushi. Szybko zjem i uciekam dalej do pracy. Wiem, że zawsze jestem wesoła, uśmiechnięta i szczęśliwa na moim kanale, ale myślę, że takie odcinki też są potrzebne, że taka szczerość też jest potrzebna. Wiadomo, miałam jeszcze inne złe dni tutaj, że nie wiem, jakieś tam personalne, prawda, związkowe czy zawodowe. Było więcej złych dni w Stanach, ale ten jeden był naprawdę moim najsmutniejszym tutaj dniem spędzonym w tym kraju, gdzie po prostu na moich oczach umierały te moje ideały odnośnie tych Stanów Zjednoczonych, tej Ameryki. Ale wiecie, trzeba iść dalej, nie poddawać się i szukać tych pozytywnych stron.
Dziękuję bardzo, że spędziliście ze mną czas w tym odcinku, zwłaszcza w tym odcinku. I proszę też o grzeczne komentarze. To, że mam inne opinie na przykład, czy że jestem po lewej stronie, a ty jesteś po prawej stronie, jeśli chodzi o politykę, czy to, że ja nie lubię na przykład Trumpa, a ty jesteś wielkim zwolennikiem, to nie znaczy, że daję ci to przyzwolenie na obrażanie mnie, na zaraz jakieś tutaj bluzgi, bo zazwyczaj pod filmem politycznym takie rzeczy się dzieją. Także od razu po prostu proszę o kulturalność. No i może napiszcie mi też, jaki był wasz, jak wy też żyjecie w Stanach, jaki wasz był najgorszy dzień w Stanach Zjednoczonych. Czy to też było coś związanego właśnie z sytuacją wokół, czy to było coś bardziej personalnego? Dobra, już wiem, że jestem prześwietlona już od kilku minut, no ale już trudno. Dzięki wielkie, że spędziliście ze mną czas na moim kanale w tym odcinku i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Polki w Ameryce. Już będzie z uśmiechem, już będzie bardziej pozytywnie. Po prostu jednego takiego odcinka potrzebowałam, gdzie się faktycznie otworzę i wam wyżalę. No, na razie, hej.